W końcu mogę palić papierosa. Hej, proszę pana, tutaj nie wolno palić. Przepraszam. W takim razie będę palić szybko. Język polski ma jedno dość problematyczne słowo, które może mieć jedno z dwóch znaczeń. To słowo to wolno. W poprzednim przykładzie nie wolno palić może znaczyć zarówno, że palenie jest zakazane, jak i że trzeba się pośpieszyć. W tym filmiku przyjrzymy się temu zaskakującemu słowu. Omówimy jego pochodzenie, znaczenia i śmieszne nieporozumienia, które powoduje. Oglądacie kanał Jestem Janek i to jest wolno czy wolno? Zacznijmy od prostych definicji. Pierwsze znaczenie słowa wolno to po prostu można. Czyli coś jest dozwolone. Nie ma zakazu. Zielone światło. Niektóre przykłady. Wolno parkować. Nie wolno parkować. Czy wolno mi zadać pytanie? Dzieciom tu nie wolno grać. Proste, nie? Not so fast. Czyli nie tak wolno? I tu zwróćmy uwagę na te drugie znaczenie tego słowa, czyli powoli. Na przykład, mów wolno, nie rozumiem. Jedź wolno, bo jest ślisko. Robię to wolno, bo chcę dobrze. Wyobraźmy sobie, że oglądamy jakiś wyścig samochodowy. Wszystkie auta na starcie ustawione, słychać odliczanie i nagle głos wolno jechać. Wszyscy ruszają z piskiem opon, oprócz jednego, który pełza 5 km w czas. Dlaczego tak robią? Przecież powiedziano, wolno jechać. Ale cóż, ziomek się nie myli. No dobra, to podsumowując, mamy słowo wolno, które może znaczyć i można, i powoli. Ale dlaczego tak jest? Czy ktoś to zaplanował? Czy to przypadek? Może językowy spisek? To sprawdźmy. Słowo wolno pochodzi od Słowo wolno pochodzi od przymiotnika wolny. A co znaczy wolny? To znaczy niezależny, niezniewolony. Osoba wolna może zdecydować dla siebie. Wolno jej coś robić, wolno mi palić na przykład, tak? Mam prawo do palenia papierosa albo czegoś innego. Okay. Witam demonetyzacji. Ale wolne znaczy też bez przeszkód, bez przymusu, spokojnie. Stąd wolno, czyli powoli. To znaczy, że jeśli czujesz się jakby wolno, czujesz się swobodnie, to chyba robię to spokojnie, a nie tak szybko, tak? Nie w pośpiechu. Więc słowo, które znaczy jakoś swobodne, to może znaczyć, że masz prawo to robić, bo masz swobodę. To też może znaczyć, że robisz to bez zmartwienia się. Robisz to spokojnie, więc nie robisz to szybko. Dwa znaczenia, jeden korzeń, luz, swoboda, brak presji w końcu. Więc wolno palić, można palić. Wolno palić? Palić wolno. Czy mi wolno tak wolno mówić? Okej, super. To wiemy, że wolno może znaczyć można albo powoli. Ale język polski nie byłby sobą, gdyby nie zrobił z tego jeszcze większego chaosu. Przejrzymy się kilku wyrażeniom, gdzie wolno lub wolny robią totalne zamieszanie. Wolna Amerykanka. Pamiętam, że kiedy mieszkałem w Polsce, to usłyszałem o konkursie karaoke w Krakowie i poszedłem w pierwszy dzień. Ale w ten dzień było bardzo dużo osób, które chciało trafić do listy śpiewających, ale tylko było 16 miejsc. A nie wiem, ile to było osób, ale było o wiele więcej niż 16. I pamiętam, jak jedna dziewczyna podeszła do mnie i powiedziała, że kiedy otworzą listę, to będzie tutaj wolna Amerykanka. A ja sobie myślę, okej, wolna Amerykanka, to
taka swobodna atmosfera, jak w Ameryce, wolna amerykanka. Ale bardzo się pomyliłem, bo kiedy powiedziano, że rejestracja jest otwarta, to zdarzyła się prawdziwa wolna amerykanka. Czyli totalny chaos, samowolka. I ja prawie nie trafiłem do listy. Ale to była masakra, naprawdę. Następny przykład. Zostać zwolnionym. Wyobraź sobie, że gdzieś pracujesz i przez cały dzień pracujesz, harujesz. Jesteś bardzo, bardzo zmęczony, ale masz jeszcze kilka godzin do końca. W jakiś piękny moment podchodzi szef i mówi ci, że jesteś zwolniony. Hurra! Jestem wolny! No, w zasadzie masz rację, naprawdę jesteś wolny. Jesteś wolny od tej pracy w ogóle. Tam już nie pracujesz, bo you're fired. Jestem zwolniony, znaczy, że ja już tam nie pracuję, więc nie ma żadnego powodu do gratulacji. Ostatni przykład się odnosi do sytuacji, z którą ja miałem do czynienia, kiedy jechałem pociągiem od Krakowa do Wrocławia 6 miesięcy temu. A wtedy ja poszedłem do toalety i zobaczyłem, że na desce toalety, czyli nad sedesem, był taki znak. Deska wolno padająca. I zastanawiałem się, czy chodzi o to, że deska spada powoli, czy że wolno jej spadać. Można w nią jest wolno padać. W końcu domyślałem się, że znaczy spada powoli, ale sprawiło dużo confusion dla mnie w te pierwsze chwili, kiedy to dopiero zobaczyłem. Więc mamy taką dziwną sytuację, kiedy używamy takie słowa jak wolność, ale możemy mieć na myśli różne rzeczy. I to spowoduje u mnie dość takie filozoficzne pytanie. Widzicie, jako Amerykanin mam zakodowane freedom equals good. Freedom is good, yay, freedom. Freedom isn't free. Wolność to wybór, niezależność, radość. To jest Ameryka. Ale po polsku wolna amerykanka to chaos. Take that smirk off your face. I want to speak to your manager. Don't touch me either. I don't like the way I'm being treated here. Wolność to niejednoznacznie coś dobrego. Mogę powiedzieć, że kiedy byłem studentem w Polsce, to bardzo często dyskutowaliśmy o znaczeniu wolności i studiowałem z Polakami, z Ukraińcami, z Białorusinami, z Rosjanami, z Francuzami, z Amerykanami i zawsze było ciekawe, bo Amerykanie zawsze mieli jakby inne przedstawienie o tym, co znaczy wolność, niż Polacy albo Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini. Bo w językach słowiańskich to się bywa, że wolność to czasami coś złego, bo kiedy wszystko jest wolno, może być bardzo chaotyczne. Czyli w języku angielskim wolność to porządek przez wybór, ale w języku polskim to może być brak porządku. Ale wydaje mi się, że to dobrze, że język potrafi mieć w sobie obie rzeczy, bo tak samo jest w życiu. Wolno to nie zawsze znaczy to samo. No i na tej nucie, moi drodzy, zakończmy na dziś. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, gdzie spotkaliście dziwne wolno. Czy dla was wolność to zawsze coś dobrego? Co w ogóle znaczy dla was wolność? Nie zapomnijcie dać kciuk w górę, subskrybować też wolno, a nawet warto i do zobaczenia, moi drodzy. Na kanale jestem Janek.